Kto z Was lubi szpachlować, szlifować i trasować linie podziałowe w swoim modelu? Obawiam się, że większość z Was jednak nie lubi. A jest to niezbędne przy większości prac. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, jak pominąć ten proces. Z doświadczenia wiemy, że raczej nie mamy na to wpływu. Dlatego można jedynie zastanawiać się nad tym, jak ten proces można sobie umilić. Otrzymałem spore wsparcie od firmy MadWorks do mojego dużego projektu, w którym akurat bez szlifowania, obróbki, odtwarzania linii i nitów się nie odbędzie. A teraz, korzystając z tego, że stoi właśnie przede mną sterta narzędzi od MadWorksa, zapraszam Was na drugiego inboxa na tym kanale z narzędziami firmy MadWorks. Tym razem będą to narzędzia głównie służące do szlifowania i odtwarzania wszelkiego rodzaju rzeczy na modelu. Zacznijmy sobie od czegoś mniej oczywistego, czyli od blaszek fototrawionych. Jak widzicie, ja już 2 z 4 zestawów odpakowałem, dlatego że są to mega przydatne narzędzia i po prostu już zacząłem ich używać. Przejdźmy sobie najpierw do zestawu MT-03. Jak widzicie, jest to w zasadzie zestaw 3 linijek, a właściwie linijki, ekierki i linijki tekkształtnej. Co jest moim zdaniem największą zaletą tych linijek? Po pierwsze, są one dosyć elastyczne, dlatego że są wykonane z blaszki o bardzo małej grubości, czyli 0,15 mm. No i jeśli chodzi o modelarskie zastosowanie, no to kurczę, trzeba im przyznać to, że mają modelarskie rozmiary. Czyli jak widzimy, ta tekkształtna linijka ma 2 cm ramienia, oczywiście plus centymetr szerokości i 5,5 cm długości, co jest absolutnie wystarczające do użytkowania przez modelarzy. Porównując tą linijkę z linijkami konkurencji, tymi tekkształtnymi, no to rozmiar jest bezapelacyjnie bardziej modelarski. Tutaj mamy Ustara i DSPI. Mają one różne wady, ale nie będę się o tym rozgadywał, dlatego że rozmawiamy tutaj o linijce MadWorksa, a ona ma kilka fajnych feature'ów. Po pierwsze, mamy opcję zagięcia sobie tej blaszki, co mamy widoczne na instrukcji. Oczywiście jest to opcja, mi to jest akurat do niczego niepotrzebne, w związku z czym moje blaszki dalej są w stanie niezagiętym, ale jest tu kilka innych feature'ów, które moim zdaniem są bardzo ułatwiające pracę modelarzom. Jak widzicie, tutaj ta linijka jest wytrawiona, dzięki czemu możemy sobie w bardzo łatwy sposób odmierzać punkty nitowania co milimetr, albo nawet co pół milimetra, ponieważ wszystkie te elementy tej linijki są wytrawione, co zresztą widzicie teraz, że moje palce prześwitują. Te same właściwości ma ta linijka zwykła, natomiast linijka w kształcie L nie ma takich rzeczy. Tutaj normalnie mamy tylko delikatne podtrawienie, nie możemy sobie znaczyć. Co jest jeszcze fajne w tej linijce tekkształtnej, ja będę o niej najwięcej mówił, dlatego że ona jest najbardziej użyteczna dla mnie, przynajmniej w modelarstwie. Mamy tutaj podcięcie na krawędzi. To służy do tego, żeby można było podłożyć nóż w miejscu cięcia kąta prostego. Więc kolejne ułatwienie dla modelarza. Ewidentnie widać, że ten produkt projektował modelarz i robił to dla siebie. Druga fajna blaszka, czyli MT50. Tutaj już wyciąłem wszystkie elementy. I co to właściwie jest? W zestawie są 3 takie ukształtne blaszki, do których można przykleić samoprzylepny papier ścierny i dzięki temu mamy możliwość szlifowania trudno dostępnych miejsc, na przykład takich, które są obłe. Mały przykład, mamy akurat ten pręcik polistyrenowy jest kwadratowy, ale dzięki temu, że mamy do tego dojście, to możemy sobie taki rancik wyoblić. I to samo można by było zrobić z drążkiem pilota, który na przykład ma szef po wyprasce. One się różnią tym, że mają tutaj rozmiar S, M i L. Oczywiście jakby jest to do gestii modelarza, co my tutaj, jak sobie to wykorzystamy. W domyśle oczywiście chodzi o to, że stosujemy sobie tu 3 gradacje papieru,
ale można też tak jak ja na przykład zrobić sobie jakiś cienki papier, który jest potrzebny do jakichś drobnych rzeczy, albo taki szeroki pasek, który przydaje się do jakichś takich zgrubnych prac. Więc mamy 3 takie blaszki. Nie ma się też co martwić o to, że będzie to produkt nietrwały, dlatego że ta blaszka jest dosyć gruba, a dokładnie ma pół milimetra grubości i ta blacha jest naprawdę sztywna i twarda. Nie da się tego zniszczyć, używając tego w normalny sposób. Kolejne 2 zestawy serii MT, a zarazem ostatnie w tym porównaniu, czyli właściwie uzupełniające się zestawy MT12 i MT13, z tą różnicą, że MT12 to są tylko i wyłącznie prostokątne w sumie pilniczki, a MT13 są różnokształtne. Co to właściwie jest? Są to blaszki fototrawione, które mogą, a właściwie powinny pełnić funkcję pilników, takich dosyć precyzyjnych, cienkich, do trudno dostępnych miejsc. Nie jest to zestaw kompletny, to znaczy w zestawie dostajemy wyłącznie blaszkę. Do tego potrzebujemy samoprzylepnego papiera ściernego, który przyklejamy sobie na właśnie te metalowe blaszki. Do tego idealnie przydadzą się samoprzylepne papiery ścierne, takie właśnie ryski, o których już wspominałem przy poprzednim unboxingu Madworksa, więc nie będę się tym rozwodził. Oczywiście trzeba sobie je odpowiednio przyciąć, ale to jest dosyć łatwa sprawa. Odpakujmy sobie te 2 blaszki. Po odpakowaniu, jak widzicie, konieczne jest delikatne przycięcie w 2 miejscach, które potem nie będą nam powodowały kłopotu, dlatego że są umiejscowione na rękojeści. I jest to zwykła blaszka fototrawiona, zabezpieczona z 2 stron folią, więc nawet jeśli sobie jedną ściągniemy, to nam te elementy nie odpadną. Blaszka jest cienka, ale bardzo sztywna. Sama blacha ma 0,3 mm. Papier ścierny wraz z blaszką ma pół milimetra grubości, co jest bardzo konkurencyjne, bo na rynku oczywiście istnieją zamienniki, jak na przykład Manwach, który po prostu jest wytrawionym pilnikiem. On ma co prawda mniejszą grubość, bo 0,4 mm, ale niestety ten pilnik tutaj jest wytrawiony, więc po pierwsze nie możemy tutaj w żaden sposób regulować gradacji takiego pilnika, a po drugie ten wytrawiony pilnik jest dosyć ostry i niezbyt przydaje się do piłowania plastiku. Mamy też podobne narzędzie ze Steady. Ono jest z włókna węglowego, również zasada działania jest taka sama jak w Madworksie. Jak widzicie, to narzędzie już jest sporo większe i oczywiście też szersze, razem z papierem samoprzylepnym, tutaj akurat od Steady. Jest to już ponad milimetr, a dokładnie 1,25 mm, ale zasada działania jest taka sama, więc można spokojnie używać tych 2 rzeczy naraz. Kolejną przydatną serią narzędzi modelarskich jest seria Nefron Madworksa, czyli właściwie można powiedzieć taka marka własna albo jakiś subbrand. I tutaj mamy kilka fajnych przydasiów. Mamy kolejną linijkę. Tym razem jest to linijka centrująca. Oczywiście służy ona do odmierzania równych odległości i tutaj, tak jak w tej linijce T-kształtnej, mamy wszystkie milimetry wytrawione tak, że możemy tam podjechać nożem, możemy tam sobie jakoś zaznaczyć, możemy też sobie złapać środek, czyli na przykład jeśli chcemy zrobić coś idealnie równo o nie wiem 2 mm od linii podziałowej, no to możemy sobie złapać ten środek na linii podziałowej i zaznaczyć na przykład 2 mm po 2 stronach. I to samo tutaj, na przykład na jakichś obłych elementach, no to ta linijka ma jeszcze taką funkcję. Niby mała rzecz, niby nic wielkiego, a może się bardzo przydać i bardzo ułatwić pracę właśnie przy jakichś takich liniach podziałowych, nitach czy tym podobnych rzeczach, lub po prostu przy odtwarzaniu jakichś rzeczy, które są do siebie w jakiś sposób równoległe. Kolejne 2 blaszki, to jak w przypadku poprzednich mini pilniczków fototrawionych. Tutaj mamy też jakby zestaw uzupełniający się, czyli N001 i N002. Jak widzicie, mamy tutaj łuki z blachy. To służy do odtwarzania linii podziałowych na obłych elementach, więc dlatego jest tyle tych stopni pochylenia,
że po prostu na przykład na stożku bardzo ciężko jest złapać prostą linię. A mając kilka tych ugięć okręgu, będziemy w stanie znaleźć odpowiednią blaszkę, która pozwoli nam na uzyskanie prostej linii na stożku lub na jakimś takim obłym elemencie. Mamy tutaj też wytrawione otworki, dzięki którym możemy na przykład odtworzyć nity. Kolejne super blaszki serii Nefron i tutaj również zestaw uzupełniający się, czyli małe rozmiary i duże rozmiary. A do czego to służy? A służy to do tego, żeby frezować otwory. I można by było zapytać, komu to jest potrzebne i do czego. Ano jest to bardzo użyteczna rzecz, dlatego że bardzo ciężko jest wyfrezować otwór, nie mając odpowiednich narzędzi, a zazwyczaj takie narzędzia są bardzo drogie. A to wystarczy wyciąć, wsadzić do nożyka i wyfrezować sobie odpowiedni rozmiar. I mamy tutaj rozmiary od 1,4 mm ze skokiem co 0,1 mm do 2 mm i od 2 mm do 4 cm ze skokiem 0,2 mm, czyli dosyć duży zakres rozmiarów. Ta większa blaszka ma jeszcze jakieś dodatkowe zaślepki. Ponieważ ten zestaw został stworzony do Gundamów, no to te zaślepki imitują jakieś rzeczy z Gundamów. I jeszcze tutaj małe zastrzeżenie, ta mała blaszka służy do frezowania walców, czyli po prostu jeden rozmiar, a ta duża blaszka służy do podfrezowywania pod kątem, czyli będziemy mieli taką rynienkę bardziej po wyfrezowaniu tego elementu. Do zamontowania tego urządzonka użyłem sobie rękojeści Spiaej, bo akurat taką miałem pod ręką. Najeżdżamy sobie, mamy taki punkt tak jakby i wkręcamy się w polistyren. Idzie to dosyć opornie, ale może się rozkręci. Najzabawniejsze jest to, słuchajcie, że to działa. Użyję odrobinę panel linera. Jak widzicie, mamy tutaj otworek w środku, ale poza tym możemy zawsze zrobić zaślepkę. Ale poza tym wygląda to faktycznie jak podfrezowane. Dla mnie bomba. Kolejne narzędzie to narzędzie do trasowania linii podziałowych równoległych, czyli takie samo narzędzie jak narzędzie Spiaej, które kiedyś używałem i które mnie zawiodło przy okazji budowy modelu Boeinga. Link znajdziecie w opisie. A jeśli chodzi o to urządzenie, to jest ono bardzo proste. Jeśli chodzi o zastosowanie, to możemy użyć właśnie takiego dedykowanego haczyka Madworksa, który również może służyć do trasowania linii podziałowych. Można go zamontować do rękojeści nożyka i wykorzystywać do trasowania linii podziałowych, ale ja ten nożyk sobie zamontuję na stałe do tego urządzenia. Jak widzicie, dzięki niemu można sobie trasować linie równoległe, ale można też zamontować zwykły nożyk olfy, jak na przykład nożyk do skalpela, tylko wtedy zakres tego użyteczności tego urządzenia jest znacznie mniejszy, więc dlatego ja zdecydowałem się użyć tego haczyka. Jeśli chodzi o samo urządzenie, to jak widzicie, jest ono bardzo proste. Mamy kawałek metalu i śrubkę, która blokuje ostrze i w zasadzie to tyle. Ale czy coś więcej jest tutaj potrzebne? Absolutnie nie. To właśnie dokładnie tak proste narzędzie powinno być, czyli mamy tutaj ściankę, którą będziemy łapać coś, co jest równoległe i regulowany haczyk. Odpakujmy jeszcze haczyk. Haczyk jest całkiem gruby, bardzo sztywny, ale na samym końcu jest pocieniony, więc powinien robić bardzo subtelne linie podziałowe. Odkręcam sobie tą śrubę, przekładam haczyk. Jak widzicie, możecie sobie regulować tym haczykiem kąt, pod jakim będzie to trasowane, czego na przykład w ostrzu olfy nie bylibyśmy w stanie zrobić. I oczywiście odległość, jaką mamy wymaganą. Ja sobie ustalę jakąś małą i na tym moim testowym polistyrenie oczywiście dokręcamy śrubkę mocno i narzędzie działa na bardzo prostej zasadzie. Przykładamy
narzędzie, które jest dosyć szerokie, jak widzicie, do prostopadłej linii, do której chcemy dotrasować linię. Przykładamy i przejeżdżamy naszym urządzonkiem. Mogę Wam powiedzieć, że ten nóż jest cholernie ostry. Nie spodziewałem się, że tak łatwo będzie się trasowało te linie. Linia jest już przetrasowana, ja mam jakiś kiepski polistyren, w związku z czym ściągnę nadmiar nożykiem tego, co wstało na polistyrenie. Jeszcze raz sobie poprawię. Ciężko się to robi w powietrzu. Ja z drugiej strony zrobię linię wygodniej poza kamerą. Muszę Wam powiedzieć, że moim zdaniem lepiej trzymać to urządzenie pod kątem, wtedy mamy lepsze prowadzenie. No i mam już kilka takich rowków przejechanych. Jeszcze przepoleruję to nożykiem. Jeszcze raz poprawię naszym urządzeniem. I teraz pokażę Wam, jaki jest rezultat z użyciem czarnego panel linera Tamiya. Jak wspominałem, mam tutaj bardzo dziwny pręt polistyrenowy, który jest dosyć piankowy, ale jak widzicie, linia podziałowa jest zrobiona i jest równa i przede wszystkim jest równoległa. I myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Zapraszam Was na kolejne co najmniej 2 odcinki z unboxingiem produktów firmy Madworks. Kolejne unboxingi będą dotyczyły głównie narzędzi do obróbki plastiku, elektronarzędzi, a na koniec będzie jeszcze osobny odcinek o czymś, czego dzisiaj nie chcę zdradzać, ale mogę Wam już powiedzieć, że ja osobiście jestem mega podjarany tym, co widzę właśnie przed sobą na swoim biurku. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!